Cześć wszystkim! Dziś dość ciekawy temat, który dotyczy różnic w treningu, gdy trenujesz naturalnie i gdy trenujesz nienaturalnie. Z pewnością wiecie, że takie różnice występują i musimy brać je pod uwagę, bazując m.in. na dobrej autoregulacji w progresji, którą tak naprawdę dopiero poznajecie. Można powiedzieć, że mamy do czynienia nieco z inną fizjologią. Wtedy z jednej strony musimy sporo uważać, a z drugiej strony możemy pozwolić sobie na małą nonszalancję. Przypominam o kursach KFD, to znaczy 14-15 listopada w Warszawie level 3, który się odbędzie na 100%. Przypominam o kodzie KFD oraz tutaj macie mail do współpracy ze mną, czyli dla osób, które chcą plan treningowy. 1. Objętość treningowa. Bez wątpienia osoba, która ma niewiele wspólnego z naturalnością, może stosować dużo większe bądź nieco większe objętości. Dzięki lepszej syntezie białek mięśniowych procesy regeneracji po uszkodzonym mięśniu zachodzą dużo szybciej. Nie bez powodu teoria treningu tak mocno odbiega od tego, co mówią zawodnicy sportów sylwetkowych. Natural będzie unikał uszkodzeń, trenował z zapasem, a nadnatural będzie niszczył mięsień ile może już w jednej jednostce treningowej w tygodniu. Dlatego też osoba, która trenuje naturalnie, nie osiągając wysokich objętości w jednostce treningowej, trenuje częściej, aby nadrobić te braki w objętości. Stąd musi trenować częściej, więcej czasu poświęcać na trening, aby osiągnąć to, co osoba nienaturalna na jednej sesji treningowej. Stąd typowy split kulturystyczny jest tak skuteczny i często w zupełności wystarczający dla osób, które trenują nienaturalnie. 2. Częstotliwość treningowa. Jak pewnie wiecie, jest dość mocna zależność pomiędzy częstotliwością i objętością treningową, więc łatwo domyśleć się, jakie tu mogą wystąpić zależności. Osoba, która trenuje naturalnie, może mieć podwyższoną syntezę białek mięśniowych, gdy trenował ten mięsień i utrzymuje się u osób średnio zaawansowanych w okolicach powiedzmy 36 godzin. Natomiast osoba ponadnaturalna może mieć przez dane środki włączoną syntezę białek, nie musząc nawet danej partii trenować oraz utrzymywać tę syntezę przez 24 godziny na wysokim poziomie. Stąd osoby, które trenują naturalnie, lepiej, gdy trenują partię na przykład 2 czy nawet 3 razy w tygodniu, aby w pełni wykorzystać naturalny potencjał syntezy białek mięśniowych, ale o dużo niższej objętości dla jednej jednostki treningowej. Inaczej w przypadku osób na mocniejszych środkach, tu spore efekty już osiągniesz trenując raz w tygodniu partię, stosując wysoką objętość w jednostce treningowej. Będzie to w pełni efektywne, ale to nie znaczy, że będzie to maksymalna prędkość rozbudowy mięśni. Może zrobić to jeszcze szybciej. Ta efektywność wśród osób średnio zaawansowanych naturalnie w przypadku treningu raz w tygodniu może być słaba, tylko to nie są zero-jedynkowe analizy. Pamiętajcie, bo wszystko i tak trzeba rozpatrywać indywidualnie i mieć spore widełki tolerancji. Przechodzimy do punktu 3, to znaczy dobór ćwiczeń. Tutaj natural musi mocno uważać w doborze ćwiczeń i ilości ćwiczeń. Ma ograniczoną objętość, z której może korzystać w jednej jednostce treningowej, co już mówiłem nieraz. Dlatego atakowanie mięśni z różnych kątów, dublowanie ćwiczeń może nie dać pożądanego rozwiązania i może nieźle Cię zajechać w krótkim czasie, co w konsekwencji może prowadzić do stagnacji, zmęczenia i braku postępu. Stąd musi starannie dobierać ćwiczenia, aby móc po takim treningu w pełni się zregenerować przed kolejnym treningiem, wybierać takie ćwiczenia, które dają ogólną korzyść w wielu aspektach, a nie na przykład tylko w jednym. Taki kulturysta może wybierać wiele ćwiczeń, atakować mięśnie z wielu kątów, mocno kombinować, mieć bardzo dużą tolerancję, jeśli chodzi o dobór objętości jednostki treningowej i wraz z tym może dołożyć dużo więcej ćwiczeń. Stąd natural powinien ważyć swoje ćwiczenia, najpierw ćwiczenia wielostawowe, a na samym końcu silne izolacje,
bo czym więcej izolacji, tym większą objętość jednostki musisz osiągnąć. A według badań Natural ma tu swój limit objętości dużo wcześniej niż osoba trenująca na środkach. I tutaj jeszcze dodam w tym temacie doboru ćwiczeń. Nie bez powodu widzicie kulturystów, którzy mają swój plan tak dobrany, że mają na przykład 5, 10 czy jeszcze więcej ćwiczeń opartych głównie na izolacji, ponieważ oni mogą sobie na to pozwolić. Ty jako natural, no niestety będziesz miał ciężko. Ok, to są ogólne wskazówki treningowe. Trening naturali może się znacznie różnić pomiędzy osobnikami, bo jeden ma lepszą bądź gorszą genetykę. Osoby z genotypem tak zwanym ACTN3RR, który też nawiasem mówiąc posiadam, bo jak wiecie miałem robione badania genetyczne, mają naturalnie wyższy poziom testosteronu i IGF i dużo lepsze warunki do budowania siły i masy. Natomiast jest dość wyraźna różnica między naturalami a osobami, które nie są naturalami. Tu też między tymi osobami są znaczne różnice w doborze ilości środków, wtedy dopiero trzeba kombinować z poszczególnymi parametrami treningowymi. Ale czy warto wchodzić w niedozwolone środki, aby tylko lepiej wyglądać na plaży, aby lepiej prezentować się wśród kolegów na siłowni? Korzyści treningowe znacie, ale czy te korzyści przewyższają ryzyko i niebezpieczeństwa, które ze sobą to niesie? To musicie sobie sami na to odpowiedzieć. Napiszcie w komentarzach, jakie macie zdanie o tym. Ja się na ten temat wypowiadałem już nieraz, nagrałem też specjalnie dla Was film, że dla osoby, która trenuje rekreacyjnie, bawienie się w takie rzeczy raczej nie ma sensu. Ok, to dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że w pełni wyczerpałem temat. Oczywiście w wersji dla początkujących, czy dla osób, które nie mają zielonego pojęcia na ten temat. Rozumiem, że dla wielu osób może być to rzeczą naturalną, to co dzisiaj mówiłem, natomiast wiele osób tego nie kuma i weźcie też to pod uwagę. Teraz, jak wiecie, jest bardzo długa seria materiałów, powiedzmy, skierowanych dla osób totalnie początkujących. To nie znaczy, że mój kanał będzie tylko skierowany dla takich osób. No, nie każdy z Was rozumie, na czym polega prowadzenie kanału, który ma 100 000 subów i tak wielką publiczność. Jest troszeczkę inaczej i nie jest tak łatwo mówić o czymś zaawansowanym, bo jak wiecie, wiele kanałów, które miały duży potencjał i skupiły się w 100% na merytoryce, niestety upadły, a tego musimy unikać. Stąd na razie jest taki content, ale może to się w przyszłości zmienić i musicie to uszanować. Dobra, dzisiaj chyba wszystko. Pamiętajcie, łapy lepiej nie mieć, ponieważ jak masz łapę, to jest wstyd. No i tyle. Pozdrawiam i pamiętajcie, cześć wszystkim.